Obóz koncentracyjny KL Sachsenhausen. Jedna z stacji Golgoty Zachodu, czyli miejsc męczeństwa, martyrologii narodu polskiego, miejsc znajdujących się na terytorium Niemiec. Mówiąc Golgota Zachodu, nawiązuję do słów wypowiedzianych niegdyś przez księdza Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego, kapelana rodzin katyńskich, który mówił o Związku Radzieckim jako Golgocie Wschodu, mając na myśli Katyń, Starobielsk, Ostaszków. KL Sachsenhausen był obozem w latach 1936-1945 i to w zamyśle Niemców, w zamyśle Heinricha Hammlera miał być obozem wzorcowym, idealnie zaplanowanym, idealnie zbudowanym. Tutaj zresztą była swego rodzaju szkoła zbrodniarzy. W tej szkole zbrodniarzy w cudzysłowie uczyli się wysokiej rangi oficerowie SS, kierowani następnie do innych obozów koncentracyjnych, obozów zagłady. Między innymi tutaj szkolił się Rudolf Hess, komendant KL Auschwitz. Przed wejściem głównym do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen znajdują się tablice pamiątkowe oraz pomniki poświęcone osobom tutaj więzionym i zamordowanym. Za mną właśnie tablica pamiątkowa, pomnik poświęcona generałowi Stefanowi Grotowi-Roweckiemu, dowódcy Armii Krajowej, który był aresztowany 30 czerwca 1943 roku w Warszawie przy ulicy Spiskiej 14 i tutaj był przetrzymywany, więziony w Sachsenhausen w tak zwanej Zellenbau. Stefan Grotowecki został zamordowany przez Niemców tutaj w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku, zaraz po wybuchu Powstania Warszawskiego. Kiedy spojrzymy z boku, znajduje się podobny pomnik i tablica poświęcona bohaterowi wojny polsko-bolszewickiej, generał Bolesław Roja, również tutaj więziony w KL Sachsenhausen. Jaka była technologia torturowania, mordowania ludzi tutaj w KL Sachsenhausen? No przede wszystkim brutalna, skrajna, ekonomiczna eksploatacja więźnia, czyli katorżnicza praca. A kiedy dodamy do tego głodowe racje żywnościowe, brak ciepłej odzieży oraz nieludzkie warunki higieniczno-sanitarne, naturalnie, że prowadziło to do śmierci. Kolejnym takim procederem były bardzo długie, męczące apele, trwające wiele godzin, rano, wieczorem, na mrozie, w deszczu. Swoistą specjalnością KL Sachsenhausen było to, że więźniowie niezdolni do pracy musieli wiele godzin stać na baczność w swoich barakach, co również często prowadziło do śmierci. Przypomnijmy, że w KL Sachsenhausen Niemcy prowadzili też pseudoeksperymenty medyczne, opracowywali nowe technologie masowego mordowania, szczególnie poprzez tłoczenie spalin do ciężarówek, do samochodów, gdzie byli umieszczani więźniowie. To później na masową skalę zastosowano w KL Kulmhof, czyli w Chełmie nad Nerem oraz w innych obozach.
Specyficzną też torturą stosowaną właśnie w obozie Sachsenhausen było testowanie obuwia niemieckiego. Otóż więźniowie często na niewielkim obszarze musieli chodzić po 30-40 km dziennie w butach przeznaczonych dla niemieckich żołnierzy, żeby je testować, ale to też prowadziło do omdleń i do śmierci po prostu ze zmęczenia. Jednym z obiektów w kompleksie obozowym Sachsenhausen była tak zwana Zellenbau. I tutaj właśnie przetrzymywany był dowódca Armii Krajowej, generał Stefan Grot-Rowecki. Do pierwszych dni sierpnia 1944 roku, kiedy został przez Niemców zamordowany. Kim byli więźniowie tutaj w Sachsenhausen? Polacy, Niemcy, jeńcy sowieccy, Romowie, Żydzi. Jeśli chodzi o Polaków, to najpierw jeszcze w okresie przed II wojną światową tutaj umieszczano działaczy polonijnych z Westfalii na przykład. Później w 1939 roku taka grupa, to bardzo znana tragedia, jaka wydarzyła się w Krakowie, Sonderaktion Krakau, kiedy przecież ponad 120-130 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej było wywiezionych właśnie tutaj w ramach tej Sonderaktion Krakau. Był tutaj też więziony dowódca Armii Krajowej, generał Stefan Grot-Rowecki, generał Bolesław Roja, ale również biskup ewangelicko-augsburski, wybitny patriota, Polak, ewangelik Juliusz Bursze. Byli też więźniowie zagraniczni, na przykład były kanclerz Austrii Kurt Schuschnigg, ale też były socjalistyczny premier Hiszpanii Francisco Largo Caballero i był też więziony tutaj Stepan Bandera, główny ideolog szowinizmu ukraińskiego, współodpowiedzialny za ludobójstwo na narodzie polskim, na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej i na Chełmszczyźnie. Przez obóz koncentracyjny KL Sachsenhausen w latach 1936-1945 przeszło około 200 000 ludzi. Zamordowano najprawdopodobniej około 100 000. Obóz został wyzwolony w 1945 roku przez oddziały radzieckie oraz przez żołnierzy polskich z II Warszawskiej Dywizji Piechoty imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Już niedługo potem Sowieci utworzyli tutaj więzienie NKWD.
Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.